Podcast Nie ma lekko zaprasza Kamil Jasiński. Kamil Jasiński, dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Nie ma lekko. Z wielką przyjemnością oznajmiam, że razem ze mną w studiu czwórki jest Krzysztof Drabikowski z zespołu Baciuszka. Dzień dobry, Krzyśku, cześć. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w bardzo wyjątkowym momencie, bo spotykamy się na początku 2025 roku i to jest właściwie dziesięciolecie Baciuszki. No 10-lecie jakby liczyć to dopiero za kilka miesięcy. Mhm. No ale w tym roku dziesięciolecie. Tak. Więc... Znaczy jeszcze, czy traktować rozpoczęcie prac, czy wydanie. Bo no ale... Ja traktuję jednak rozpoczęcie prac, to co się rozpoczęło, to jednak dla mnie jest początek. Myślę, że o tych korzeniach i o tym, co się działo 10 lat temu, na pewno sobie porozmawiamy, ale też spotykamy się właściwie 6 miesięcy po ogłoszeniu wyroku w sprawie tego, kto może korzystać z nazwy Baciuszka. Możesz nam trochę o tym powiedzieć, bo to jest sprawa, którą żyło środowisko metalowe przez właściwie 6 ostatnich lat. Sprawa bardzo skomplikowana, bardzo zawiła. Też nie chcę za bardzo się w to zagłębiać, ale myślę, że na samym początku mógłbyś nam trochę wyjaśnić, co ten, bo to oświadczenie, ten wyrok zamieściłeś u siebie na mediach społecznościowych. Na jakim etapie dokładnie teraz jesteś? Co to oznacza? No to oznacza, że to dopiero pierwsza instancja, więc tak naprawdę praktycznie nie znaczy nic, póki się nie uprawomocni lub druga instancja nie podklepie go, że jest tak, jak ma być. No więc ciężko stwierdzić. No ja już przyzwyczaiłem się do tej sytuacji. Na początku była trudna sytuacja, trochę trzeba było się z tym ciągać i finansowo trudna, i stresowo dla siebie, dla rodziny, ale no, przetrwałem, jestem cały czas. Widać, że idzie ku dobremu i oby tak było dalej. Czyli to nie jest tak, że to już się zakończyło, czy to jeszcze będzie dalej? Ja zazwyczaj jestem pesymistą, żeby przygotować się na wszystkie ewentualności, więc się liczę z tym, że coś tam może pójść nie właśnie tak, jakbym sobie życzył, ale póki co idzie ale to pójść nie tak, w kierunku dobrym. Jakbyś sobie życzył, czyli co myślisz, że jeszcze może się negatywnego w twoim kontekście wydarzyć? No na przykład może być druga instancja, która stwierdzi, że źle przygotowałem doręczenie jakiegoś materiału dowodowego, bo może trzeba w pliku PDF, a nie JPG, czy coś w tym stylu, które tam może być jakoś tam potraktowane wedle prawa, że wedle prawa, nie wiem, może być tylko PDF na przykład. No ale na razie po tym pierwszym wyroku jest tak, że tylko ty masz prawo do korzystania z nazwy Baciuszka. Owszem. Dobra. A czy jesteś w stanie nam... Ja wiem, że to jest bardzo długa historia. No, to jest bardzo i to się bardzo długo ciągnęło i zawsze oczywiście też dwie strony powinno się wysłuchać. Natomiast teraz, jak siedzimy, czy jesteś mi i naszym słuchaczom w takiej skrótowej formie opowiedzieć, o co tam w ogóle chodziło? W skrótowej formie. Z czego wynika ten konflikt? Wynika głównie, że ktoś był taki, kto się zbytnio poczuł w tym wszystkim. I po prostu dostrzegł wszystko, jak wygląda od zaplecza. Znalazł lukę, że może coś zrobić i wykorzystał sytuację. Ja próbuję to wyprostować. Czyli tak w skrócie. W skrócie, czyli też w skrócie, tak jak ty mówisz, rozumiem, że chodzi o pieniądze. Znaczy ktoś zaczął dostrzegać, że można właśnie z tego wszystkiego zrobić coś komercyjnego. Rozumiem, okej. Bo ja nie traktuję swojej twórczości takiej, że będę robił coś, żeby mieć pieniądze. Jakbym chciał tak zrobić, to bym co pół roku wyrzucał jakąś nową muzykę, a to nie o to chodzi przecież. Czyli po prostu poróżniły was wizje. Zdecydowanie, całkowicie inny. Dobra. A czy powiedziałbyś, że ten konflikt i w pewien sposób, no myślę, że można powiedzieć szum medialny, który narodził się wokół tego, że były przez tyle lat dwie Baciuszki, czy to wpłynęło w jakikolwiek sposób pozytywnie na twoją twórczość, na twoją działalność? Myślę, że średnio. Pozytywnie. No jednak średnio, bo to człowiek właśnie czasem chciał zrobić przerwę od tego wszystkiego, bo to już po prostu było zbyt grubo, gdy na przykład
ktoś proponował właśnie koncert gdzieś, a następnie, to jednak tak patrzę, że tutaj graliście tam z pół roku wcześniej było 30 osób. Ja tak myślę, ja tam nie grałem załóżmy od 3 lat. No i jak ostatni raz grałem, to było trochę osób, no więc tak... Czyli po prostu było, się czy promotorom, środowisku było trochę trudno się w tym wszystkim połapać. Tak. Mieszało się wszystko. Nie wiadomo, który to który i tak dalej. Tak, bo ja sam muszę przyznać, że ja starałem się to śledzić, może nie byłem bardzo na bieżąco, ale też były momenty, że ja do końca już tego nie ogarniałem. Tak. Nie wiedziałem, co jest 5. Natomiast z drugiej strony też jak sobie o tym myślę, no to cały czas gdzieś tam w tej prasie branżowej czy muzycznej pojawiały się jakieś informacje, więc ta nazwa funkcjonowała i sobie myślę, Tak, czy tylko... to nie jest jakieś, nie było podbijanie tego tematu. Niektórzy mogą to traktować jako plus, bo coś tam się mówi, ale jednak właśnie to, co się mówiło przez ten okres, tak naprawdę to niepotrzebne rozmowy były. Tak naprawdę to wygodniej by było, jakby się działo nic po prostu, niż rozmowy o tym, że czy to ten, czy to ta baciuszka, czy inna baciuszka i to wychodził cyrk. No właśnie, wychodził cyrk. A teraz tak jak już tyle czasu po tym minęło, jest ten pierwszy wyrok, czy dalej to cię dużo nerwów kosztuje? Czy już, bo tak mówisz, że już się trochę z tym oswoiłeś? Znaczy ja się oswoiłem tak stopniowo, także to najwięcej stresu było na samym początku. Jak się okazało to okazało się w takim okresie, gdzie wszystko zamknięte, przerwy świąteczne, Sylwester i tak dalej. Czyli to mówimy o tym okresie, kiedy nagrałeś to oświadczenie na YouTube, tak? Tak. 6 lat temu to było. Okay. 6, tak. Już 6. Kurczę, czas zapierdziela. 6 lat temu dokładnie. I to najgorsze było te pierwsze pół roku może, żeby to wszystko przygotować, bo mimo jak zaczynałem pracę, starałem się wszystko dokumentować. Zarejestrowałem się w sprawie w ZAIKS-ie i tak dalej i czułem się, że tak powiem, bezpieczny z tym wszystkim. Ale to, mówisz o tym zarejestrowaniu się, to było 10 lat temu? Tak. Tam wszystko zarejestrowałem tak, jak mnie uczono na studiach i myślałem, jestem bezpieczny, nic mi się nie stanie, że tak powiem. A jednak okazało się, że to właśnie teoria, a praktyka to trochę się różni. No ale trzeba było trochę pracy, żeby poskładać wszystko, odpowiednio złożyć. Znaczy wydaje mi się, że odpowiednio, no bo tak naprawdę człowiek nie wie, czy może to wstawić, czy to ujawnienie korespondencji, czy nie, no jednak na kwestię procesu, no to chyba można ujawnić, ale to ja właśnie wcześniej nie sądziłem się z nikim, więc byłem nieświadomy niektórych rzeczy. A czy powiedziałbyś, że ta sytuacja trochę wpłynęła tak, że ten taki moment, nie wiem, hype, który był wokół Baciuszki po ukazaniu się debiutu, to wpłynęło tak, że trochę to się wszystko rozmyło, że tutaj te dwa zespoły i tak... Zdecydowanie się rozmyło. Rozmyło się od chwili, gdy musiałem się ujawnić, że ja to ja. No bo tak naprawdę to jedyna była opcja, żeby przetrwać. No. Mimo, że od samego wstępu preferowałem się tam chować w cieniu, robić to, co trzeba, ale następnie schodziłem ze sceny i ściągałem kostium, no i jestem incognito. Tak, bo od samego początku założenie było takie, że muzyka i nikt nie wiedział, kim wy byliście. Tak, właśnie taki plan był, bo to znaczy plan był taki, żeby nagrać płytę. Jako projekt, po prostu jako projekt i tak to się odbyło. Cały czas pozostało projektem, a że później zaproponowano koncerty, no to trzeba było wziąć muzyków sesyjnych i po prostu przestawić tą płytę na żywo. To znaczy trzeba było. Nie trzeba było, ale potraktowałem to jako challenge. To teraz, bo aktywnie koncertujecie cały czas? No, aktywnie, ale bez spiny, że tak powiem. Tak, ale no jakby po świecie jeździcie. Tak. To jak bardzo rozbudowany teraz jest zespół? W jakim składzie jeździcie? To jest bardzo elastyczne u mnie. Gdyż potrafiliśmy zagrać w 6 osób, a potrafiliśmy i w 10 albo... No to wszystko jest kwestia budżetu, który zostaje zaproponowany, bo ja zazwyczaj koncertuję tak, że
że się nigdzie nie pcham. Po prostu jeśli ktoś pisze zaprasza, okej, jeśli wystarcza, obliczam sobie, czy wystarcza dla opłacenia wszystkich, jest okej, jedziemy. A dużo ofert odrzucasz? Kilka odrzucam ze względu, gdyby nie starczyło na logistykę nawet, bo to jednak logistyka jest największym problemem często, w szczególności gdy jest podróż poprzez przeloty, bo i bagażu trzeba, i jeden stąd leci, drugi stamtąd i tak naprawdę logistyka samolotowa to jest najgorsze coś, co muszę się zajmować też. Właśnie, bo to są dwa bardzo ciekawe wątki, bo z jednej strony ty właściwie wszystko sam organizujesz. Ty tutaj tym zarządzasz, tak? To znaczy organizuję. Zazwyczaj częścią organizacji zajmuje się promotor, który pisze, czy byśmy chcieli wystąpić tu i tu. No i on tam ogarnia klub i te inne kwestie, które ma tam on. Ja zazwyczaj, jeśli podróżuję lądem, to załatwiam sprzęt cały, bo transportuję cały swój sprzęt, gdyż jak transportuję swój sprzęt, to wszelkie próby trwają 15 minut i wystarczy. Okay. Jesteś przyzwyczajony do tego na swoim po prostu. Znaczy stwierdziłem, że jest łatwiej, prościej. Sobie raz ustawię i następnie tylko sprawdzam, czy jest tak jak trzeba, podpinam plug and play wręcz jest. No tak, ale nie ma jakiegoś takiego tour managera, czy jakiegoś road i ty wszystko. Znaczy u nas jest tak, że jest zgrana ekipa i po prostu zazwyczaj wychodzi tak, że po prostu każdy potrafi pomóc sobie. Okay. Jeśli trzeba, znaczy na niektóre trasy jest potrzeba brać, ale to takie jest nightlinerowe. Czyli, że dzień w dzień koncerty, to wtedy trzeba wziąć tour managera, trzeba wziąć techników, ale gdy jest możliwość, to staram się ograniczać do mojego pojazdu, są tylko 9 krzeseł. No i musimy się zmieścić. Rozumiem, jakoś. czyli tak wnoszę z tego, co mówisz, że starasz się unikać jakichś takich dodatkowych osób, które by się angażowały w trasy. Czy to wynika... Znaczy nie, tutaj jest kwestia, jakby ktoś się angażował, tak? To myślę, że nie byłby problem, bo by mnie odciążył. Ale tak naprawdę najwięcej się angażują ludzie, z którymi gram. Więc Wszystko sami robicie, tak? Bo po prostu mieszkamy jako tak blisko siebie zazwyczaj, bo niektórzy się przenosili, niektórzy tam 100, kilkadziesiąt kilometrów, ale to i tak jest jako tak blisko, tak patrząc na niektórych, jak potrafią grać. I po prostu jak są próby, to są ustalenia wszelakie, czy robimy tak Ale jednak jest... Ja na przykład lubię współpracować z kimś, kto jest jako tako blisko. Bo na przykład niektórzy biorą technika z drugiego krańca kraju, to co taki technik będzie robił? Czy nie wiem, może mi na przykład pomóc załadować sprzęt na przyczepkę? Czyli będzie jechał 800 kilometrów czy coś, żeby... załadować sprzęt, który jest u mnie, tylko właśnie po to, żeby później z powrotem jechać, no to trochę bez sensu. Jednak preferuję współpracować z ludźmi okolicznymi. Czyli na Podlasiu. Tak. Krzyśku, to może przenieśmy się trochę teraz w czasie, bo tutaj rozmawiamy o trasie. Dużo koncertujecie w bardzo ciekawych miejscach. Też myślę, że o kilku tych koncertach może sobie porozmawiamy. Natomiast przenieśmy się, tak jak zaczęliśmy od tego 10-lecia, to możesz nam trochę opowiedzieć, jak w ogóle zrodził się pomysł na nagranie takiej płyty, która tak bardzo dużo namieszała w środowisku metalowym te 10 lat temu. No właśnie. To był marzec. Tylko nie wiem, czy wszystko mogę powiedzieć, bo niektóre fajne rzeczy są takie... No, w każdym razie zaczęło się w marcu. Tam na początku. Przeglądając YouTube, gdzieś był film, już w tej chwili patrzę, że nie dostępny, bo ostatnio poszukiwałem go. Znaczy ktoś go wrzucił po raz drugi, ale już tych wszystkich komentarzy tam nie ma. Był tam utwór ten, który zresztą jest wykorzystywany jako intro u nas cały czas. Po prostu jak idziemy się przebrać, to wtedy leci takie
puszczenie jako takie, znaczy to ja nawet nie traktuję jako intro, to po prostu jako taka muzyka tła, żeby był właśnie nastrój. I w sumie jest puszczany cały czas, żeby był klimat wcześniej, jeśli bo to jednak trochę odstaje moja muzyka od, nie wiem, klasycznego heavy, czy tam jakichś smoków, czy cokolwiek No tak. innego, więc no, powracając, pod tym utworem w komentarzach było coś odnośnie, że to brzmi właśnie bardziej, już w tej chwili nie pamiętam, czy satanistycznie, czy metalowo, niźli jakikolwiek black metalowy, czy satanistyczny metal. Tak myślę, kurde, no to trzeba to połączyć. A jako dziecko chodziłeś do cerkwi? Może byłem z 2 razy i to zazwyczaj nieświadomie. Okej. To nie to, żeby byłem tam bywalcem. Ale nie musiałeś, nie chciałeś, to był twój... Znaczy u mnie rodzina jest podzielona i była podzielona tak naprawdę dwuwyznaniowa. Jedna strona praktykuje, druga nie praktykuje. Jak już mieli problem ze znalezieniem złotego środka, więc nie wiem, czy u mnie był złoty środek, po prostu ani jedno, ani drugie u mnie nie zostało. Że tak powiem. A te melodie, które się pojawiają, czy na pierwszej, czy na drugiej płycie, one są żywcem wyjęte? One są przetworzone? Nie, to jest moje wyobrażenie o tym. To chodzi, że to inspirowane, to nie to, że to wziąłem mszę i okej, tam śpiewa, tak, to tak wrzucam. Nie, to po prostu miałem wizję tych śpiewów, przesłuchałem trochę. No, następnie też... No jak takie odsłuchy wyglądały? I to było inspirujące? Znaczy moje odsłuchy tego, co... Tak pieśni. Znaczy tych pieśni wszelakich, no... Ja tam doszedłem mnóstwo podniosłości mroku. Znaczy może nie we wszystkim, bo niektóre takie sielankowe bardzo są, ale właśnie te, w których znajduję coś dla siebie, to są te takie jednak te ciemniejsze tematy. No i w pieśniach cerkiewnych dostrzegam te ciemniejsze tematy, w kościelnych dużo mniej. No jednak tam jest bardziej karykaturalnie wśród śpiewów katolickich. No, jakoś to tak... W prawosławiu bardziej podnieśle. Sama ta otoczka czy forma, w jakiej prezentujecie się na scenie, to od samego początku był taki pomysł, żeby właśnie tak to wyglądało, czy to jakoś troszeczkę się zrodziło już po tym, jak jakaś muzyka została skomponowana? Znaczy głównie to wyszło w taki sposób, że od samego wstępu, jak już był plan na projekt, to stwierdziłem, że musi być wszystko konsekwentnie. Czyli nie ma, że tutaj wstawię nagle coś po angielsku, w języku polskim lub cokolwiek innego. No, starałem się zrobić tak, jak najkonkretniej potrafiłem. Jakieś tam doświadczenie było z tą religią, ze względu na to, że właśnie moja mama jest prawosławna i praktykująca i tych kwestii ikon i tego wszystkiego to naoglądałem się. Na spotkaniach, tam jakichś pogrzebach, ślubach i tak dalej. No cały czas człowiek, co z tym? No nie traktowałem tego, że ja jestem właśnie częścią tego, byłem bardziej obserwatorem. No jak na przykład twoja mama reaguje na muzykę? Przyznam ci, że się bała. Bała się? Bardzo długo. I tak naprawdę dopiero na ostatnim koncercie w Progresji przyszło po raz pierwszy. Przedtem nie słyszała ani razu. Nie widziała, nie słyszała nawet? Nie słyszała nawet z płyty. Ale taki miała jakby taką świadomość, czy myśl, że to jest bluźniercze, że to jej nie, w sensie, jaki miała stosunek? Bała się, ale negowała to, czy po prostu nie chciała tego słuchać? Nie chciała sprawdzić chyba, nie chciała się przekonać, bo spodziewała się tam jakiegoś czystego bluźnierstwa lub czegoś. Ja jednak starałem się tam troszkę w inny sposób to zrobić. I jakie były jej wrażenia po koncercie?
To by trzeba się jej spytać. Mi wspomniała, że była zachwycona, ale mogło być po prostu grzecznie miło. Rozumiem. Ale muszę przyznać, że kiedy ja pierwszy raz słuchałem liturgii, to ja też byłem przerażony. Tak, ja się tej muzyki przestraszyłem. To wszystko było stworzone z taką otoczką, ale no to jest chyba jednak czego się w pewien sposób od metalu oczekuje, że metal ma być przerażający, ma budzić jakieś... Niekoniecznie, jak ja obserwuję te grupy, z którymi gram podczas dużych imprez. Znaczy nie mówię, że Zazwyczaj zawsze. tam często jest jakaś taka karykatura śmieszna tego wszystkiego. Mówisz pewnie o jakichś takich black metalowych zespołach? Nie. Już prędzej o heavy metal. Okej, no dobrze. Dobra, ale ten wiesz, heavy metal, no to też jest jakaś tam forma, prawda? Tak. Jeżeli posłuchamy sobie tych płyt heavy metalowych z lat 80., no to gdzie baciuszka, gdzie płyty heavy metalowe? To jest zupełnie inna muzyka. Tak. To jest zupełnie co Właśnie innego. O tym mówię, no. Natomiast no, jakby przestraszyłem się, więc w jakiś sposób no domyślam się, że to też było takie założenie. Ale też wielokrotnie... Głównym założeniem było to, żeby mi pasowało. Przyznam, że nigdy nie patrzyłem przez pryzmat słuchacza i nigdy nie spoglądam na muzykę przez pryzmat słuchacza. Jak ja piszę muzykę, to nagrywam u mnie w studio i następnie ją odsłuchuję. Nawet tutaj jadąc, zdążyłem z 2 razy przesłuchać. Ale coś nowego, czy... Coś, nad czym pracuję. Okej. I jak w samochodzie się sprawdza? Bo jest coś takiego jak samochodowy test. Nie, ja zazwyczaj słucham, co zmienić. Co wywalić, że tak ładnie powiem. Rozumiem, czyli teraz nad materiałem właściwie pracujesz sam, czy z kimś jeszcze współpracujesz? To jeszcze kwestia, który projekt. Ale zazwyczaj lubię pracować sam, bo wtedy mam możliwość zmieniania tego, co chcę, a nie zostawić, bo kogoś lubię i ktoś wstawił coś, co mi nie do końca siedzi, ale będę tam okej, spoko, ciebie lubię, to zostawiam. Znaczy tego się nie wspomina, ale się to robi. No. Jednak lubię zrobić po swojemu. To w takim razie możesz nam powiedzieć, jakich rzeczy słuchasz? Domyślam się, że heavy metalu za bardzo nie słuchasz. Właśnie sam nie wiem, czym można nazwać heavy metal, jeśli pod tą łatką można wstawić Control Denied, to kiedyś słuchałem. W tej chwili już dawno tego nie słuchałem, ale jak ktoś puści, to potrafię rozpoznać. Przyznam ci, że jestem muzycznym ignorantem. Czyli nie śledzisz tak, nie słuchasz jakoś tak dużo, skupiasz się na swojej muzyce? Znaczy, jak nagrywam, to staram się całkowicie nie słuchać, a że właśnie często nagrywam, to coraz mniej słucham innych muzyk. Ale tam co jakiś czas trafi mi się coś, co mi się wkręci, ale to zazwyczaj jest nieusytuowane tylko w jednym rodzaju muzyki. Nie jest to tak, że jestem takim metalowcem, że tylko musi być gitara i wtedy dopiero zaczynam słuchać. Nie? Powróćmy może jeszcze na chwilę do tematu cerkwi, do tematu protestów, bo one wielokrotnie się pojawiały w kontekście zespołu. Kilka razy tak. Tak. Nawet ostatnio chyba takie najmocniejsze protesty to były w Serbii. To o tym było całkiem głośno. W trakcie był protest, aczkolwiek podróżując po tym, jak już został odwołany koncert, skontaktowałem się z tym panem, tym głównym, nie wiem, czy to był jakiś biskup, nie biskup, no ktoś tam wysoko postawiony. I po wymienieniu tam kilku maili, skoczyło się na tym, że jakbym ja był w Serbii, to on mnie tam zaprasza, a jak on będzie u nas, to z chęcią by odwiedził. Czyli please come to Serbia, tak? Po prostu wyszło tak, że bo wyglądało to tak, że to był jakiś tam strach przed wyobrażeniem o tym wszystkim. A czyli nie... pewnie nie słuchał, nie oglądał wcześniej. Tak, tylko po prostu, że to kontrowersyjnie dobra, blokujemy. No dobrze, ale w takim ogólnym rozrachunku taka kwestia jak odwołanie koncertu jednego na trasie, to wpływa z twojej perspektywy na plus? Czy jednak tracicie koncert? Znaczy tracimy koncert, tam akurat wyszło tak, że zagraliśmy gdzieś indziej, dzięki organizatorowi trasy, który miał możliwość zrobić coś last minute. Się dziwię, że to wyszło. No ale to jest mnóstwo stresu, nie wiadomo co z tym robić i też szkoda tych ludzi, którzy wybierali się tam, a jednak, bo to tak naprawdę robienie, nie chcę użyć niecentralnych słów,
pupy z buzi, o tak. No ale jednak to nie było z waszej winy. Tak, nie było... ale mimo wszystko szanuję swoje słowo, lubię dotrzymywać słowa. Jak już coś powiem, to chciałbym dotrzymać tego. To na przestrzeni tych 10 lat ile tych koncertów było odwołanych? Na pewno nie Rosja, więcej. Białoruś, Serbia. I to w sumie chyba To wszystko. Rosja, Białoruś to na samym początku, tak? Tak. Mm, 2 rosyjskie, 1 białoruskie. A Serbia. były takie sytuacje, że czułeś się bezpośrednio zagrożony przez to, bo tam pojawiały się jakieś takie oświadczenia i tak dalej. Czy coś takiego było, czy to jednak się... Też spotkałem się może 2 czy 3-krotnie z groźbami wśród publiki, która nie wiedziała chyba na co idzie, bo to było wśród takich konkretniejszych imprez i po prostu gdzieś jak ktoś gra, to cała publika idzie pod jedną scenę, tak? I po prostu był jeden pan, który przez właśnie cały koncert pokazywał taki gest pod szyją, właśnie palcem. Tak. Ale na pewno to było negatywnie, czy może tak... Nie, że widać, że on odstawał od publiki i to tak... Widać, że traktował to chyba osobiście jakoś bardzo. Czy czuł się urażony? Chyba tak. A w jakim to kraju było? To akurat była Rumunia, mi się wydaje. Ale to tylko jedna taka sytuacja, jakieś... To znaczy tu jedna sytuacja i jeden człowiek w Tbilisi. To teraz? Tak, ostatnio jakoś końcówka zeszłego roku. Bo zazwyczaj po zagraniu koncertu idę do publiki, rozdaję świeczki, te, które zostały i tam rozmawiam z ludźmi i tam rozmawiałem z jednym panem. Kilka słów wspomniał, taki łamano rusko-angielskim języku, takich, których nie chciałbym tutaj wspomnieć i po prostu poszedł sobie. Ale był na koncercie, przyszedł na koncert. Był. Okay. Ale to tak brzmiało, jakbym, nie wiem, nie wiem, jakieś ideały jego zdradził, czy coś, może tak to zinterpretować. Nie wiem, skąd on to wziął, czego oczekiwał. Ale przez właśnie cały właśnie koncert uczestniczył w koncercie, więc widać, że coś tam sobie odnalazł. Może jakieś, nawet jeśli to jest wrogość, to i tak jest spoko, że wytrzymał cały koncert. Że był na koncert. Czekał, żeby z tobą pogadać. A czy powiedziałbyś, że te protesty, z którymi wy się spotkaliście, one są o podobnym natężeniu, jak na przykład środowiska katolickie odwoływały koncerty w Polsce? Czy tam chyba Behemoth na pewno miał dużo afer, Gorgorod kiedyś jak przyjeżdżał też było. Czy to jest porównywalne, czy powiedziałbyś, że trochę ma to inny wydźwięk, albo inaczej to wygląda? To znaczy ciężko stwierdzić, bo jeśli traktować jako protest, że jest kilka osób, jakaś tam grupka w okolicach klubu i tam krzyczy, że właśnie nie może być koncertu czy coś, no to były takie też sytuacje, ale to raczej się nie traktuje tego serio. To po prostu tam ktoś przyszedł i wszystko. Pokrzyczeć sobie. Tak, właśnie koncert się odbywa tak jak siak. A to, że tam ktoś tam odnajduje coś nie wiadomo, nie wiem, no, chociaż ktoś miał argument, żeby wyjść na spacer, spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, to też jest chyba plus dla nich, że mieli jakiś wspólny cel, się spotkali, pokrzyczeli, myślę, że wyjdzie na zdrowie. A te koncerty, ten koncert w Serbii, czy te koncerty, które były odwoływane w Rosji, to z dużym wyprzedzeniem one zostały odwołane? W Serbii to z 2-3 dni przed. Czyli to była taka bardzo gorąca sprawa. W sumie w Rosji też, bo to było z dzień czy 2 wcześniej. Okazało się, że chyba zamknęli promotora. A jeszcze jeden koncert odwołali. W Kazachstanie. Ostatnią też, tak. To tak przypomniało mi się. Czyli wszystkie kraje, gdzie jednak prawosławie istnieje, nie tam gdzieś w cieniu, tylko tak jest jeden z dominujących. Religia. To porozmawiamy może o logistyce, bo to mnie bardzo ciekawi, bo mówisz, że tutaj tym busem, wysyłanie sprzętu, no też na niektóre trasy latacie samolotem, natomiast trochę tych nazwijmy to dekoracji, czy tych rzeczy, które znajdują się na scenie, trochę tego jest. Jest. No to jak to się wszystko ogarnia? Jak ty sam to wszystko ogarniasz? Ale kwestia, czy przeloty, czy Londyn? No ogólnie tak jak się zastanawiam, jak sobie siedzisz i wyruszasz w trasę, to od czego tutaj zacząć, żeby to wszystko znalazło się na tej scenie? Mam taką aplikację Google Keep.
I tam mam listę. Wszystko, co muszę wziąć i kwestie, które mogę wziąć, a nie muszę. Na samym etapie to było same Google Keep. Później doszło to, że ta sama lista zawędrowała do właśnie karnetu ATA, tak zwanego. Czyli jak się jedzie do kraju, który jest w konwencji ATA, to tam jak się transportuje sprzęt, to trzeba tam taki papier przedłożyć, że ten sprzęt jedzie tam i wróci z powrotem. To trzeba pieczątek z jednej strony granicy, z drugiej strony granicy. Jest to właśnie robić, ale to ułatwia, bo mam spis, co muszę wziąć. Bo zazwyczaj ten sprzęt jest, który jest podczas koncertu, też używam w studiu często. Tak więc po graniu koncertów zazwyczaj rozpakowuję się, żeby użyć tam na nagraniu tego, tamtego, a później muszę z powrotem to spakować. To możesz nam powiedzieć tak, w tej takiej wersji full wypas, wszystko jest zabrane, to ile to wszystko waży? Tak mniej więcej. Jesteś w stanie oszacować? Nie wiem, czy to jest, czy powinienem mówić kilogramy, gdyż to transportuję na przyczepce do 750 kg. No to 750 kg i jesteśmy z przyczepką. Z przyczepką, dobra. No bo tutaj musi jako właśnie wszystko mieć 750 kg z przyczepką. W zeszłym roku graliście na bardzo ciekawym wydarzeniu. 70 000 ton metalu, chyba tak, Tak, to się nazywa. W spuszczeniu, tak. Tak. Taki amerykański festiwal, gdzie cała impreza odbywa się na statku. Tak, wycieczkowym. Tak. Jednym z największych, prawie największy, tam trzeci, czy który od nas. I jak ci się to podobało? Bo to coś niesamowitego. Znaczy, to było spontan. Oczywiście zaczęło się od rozmowy tam, nie pamiętam, na WhatsAppie, czy Messengerze od znajomego, promotora. O godzinie 2 w nocy, czy 2:30, spytał się, czy chcemy wystąpić. Ja się pytam, kiedy to? On, że wylot, żeby tam być, to by trzeba za 5 dni, bo te granie było za 7 chyba, tylko że to trzeba tam dolecieć. Myślę, okej, a do kiedy mam podjąć decyzję? A on powiedział, że do końca tego dnia, a u niego ten dzień się kończył za 3-4 godziny. I pisał do ciebie w nocy. O 2:30 w nocy. Tak myślę, okej, no to przedzwonię do kilku osób, bo ja to jestem spontaniczny, lubię takie akcje, więc ja to jestem przygotowany na to, że jeśli się wyrobię, żeby to wszystko wsadzić na przyczepkę i do auta, to mogę jechać, tylko że nie wszyscy, bo niektórzy mają inne zobowiązania też. Więc przedzwoniłem do ludzi najistotniejszych, że po prostu, znaczy najistotniejszych, takich najbardziej kluczowych, bo dla niektórych osób mam jakieś tam opcje zastępstwa, ale jednak nie wyobrażam sobie w tej chwili pominąć osoby, które cały czas były przy mnie, gdyby był ten ciężki okres i wspierały mnie, więc oczywiście telefon jest do tych kluczowych osób i tak propozycja. Znaczy na samym stopie był problem się właśnie dobić, bo to jednak tam 2:30, 2:40. Czyli po nocy dzwoniłeś, tak? Od razu. Ale to osoby takie, które jak po prostu zadzwonię, to nie ma tam, że właśnie budzę, tylko wiesz, odbierałem telefon i okej, jaka sprawa? Czyli jak o tej godzinie dzwonię, to musi być coś pilnego i normalny temat jest. No i oczywiście były informacje zwrotne tam, gdzie się dobiłem, że spoko. No to tak skompletowałem, tak potwierdzenie od 30-40% składu. Mniej więcej. Żeby w tym ten taki minimalny skład, żeby zagrać w ogóle. Nie. Tak naprawdę potwierdzenie od perkusisty i od gitarzysty. To tak myślę, dobra, gramy. Zgodziłem się, tak w ciemno. Później okazało się, że sporo skład nie mógł, ale poradziliśmy sobie. Okej. No to było tylko lot do tego Miami i za chwilę wracaliście chyba, bo ten... To znaczy, to spędziliśmy tydzień. Okej. Bo to był rejs długi na Dominikanę. Poupalałeś się coś? Tylko właśnie to, co było odsłonięte, to tak. Jakoś było zbyt dużo problemów na głowie po drodze, żeby się skupić na czerpaniu przyjemności z tam
ze Słońca. Okej. Ale występowaliście, bo tam chyba i były występy na tym statku i też było coś, chyba schodziło się na ląd, to taki... Ale tylko na spacer, na ląd. Okej. Bo Czyli to koncerty wszystkie były na statku? Tak, na statku i tam było kilka scen. Był teatr, jakaś sala koncertowa, scena tam na tym, nie wiem jak to ma określenie, ale to pewnie ma jakieś określenie w konstrukcji statków, to by trzeba moich synów się spytać, oni pasjonują się okrętami ostatnio, ale to jest ta przestrzeń odsłonięta jakby, na samej górze, nie na przodzie, nie na tyle, tylko po środku. Najważniejsze, że na statku. Tak, na statku scena zbudowana nad jakimś właśnie basenem w połowie. Okej. Bo tak jak muzyka, jaką wygracie w porównaniu do tego charakteru tego imprezy, to miałem takie wrażenie, że może nie do końca to pasuje, że trochę się gryzie, bo to taka właśnie bardziej bym powiedział heavy metalowa imprezka. A to właśnie różnie, bo sceny były tam, tak jak wspomniałem, była scena teatralna, to klimatyczne miejsce bardzo. I była ta scena pod chmurką, że tak powiem. I ja zapytałem się tylko promotora, gdzie byśmy grali. Właśnie wspomniał, że na tej teatralnej i na scenie pod chmurką, ale w nocy. Myślę, dobra, będzie klimat ciemno, bo to i istotne jest, żeby było ciemno, bo to jednak jak jest zbyt jasno, to nie ma co świetlika brać na koncert. No a jednak oświetlenie podczas koncertu jest istotnym elementem. No tak, szczególnie w waszym wypadku, kiedy to jest cały spektakl, takie tak, żeby wydarzenie. oddać atmosferę tego, co właśnie ja bym chciał przedstawić z klimatu cerkwi. Bo tam zazwyczaj nie ma jasnych reflektorów, migających świateł, raczej wszystko płynne, ciepłe światło od dużej ilości świec. Aczkolwiek no, nie wszędzie da się świece wstawiać. Są przepisy w klubach, że... No, ale też, jeśli chodzi o wasze koncerty, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jak w ogóle występuje się w tej masce? Czy łatwo się oddycha? Łatwo. Kwestia przyzwyczajenia. Druga sprawa, że się nie ruszamy zbytnio. Co właśnie też dla niektórych ludzi nie do końca pasuje, bo jednak się oczekuje, że jak jest show, to ten ktoś tam będzie skakał, fikał, machał głową. No to jest inny rodzaj show. No, tak, więc... Znaczy taki show, żeby jednak wyeksponować muzykę. Tak jak mi się wydaje. Czyli no, już się przyzwyczaiłeś do tego. Tak, a nikt z zespołu nie narzeka? No, trochę ciężko, trochę duszno. Znaczy tak na samym wstępie pierwsze były zrobione z takiego plastiku dziwnego, więc one były trochę przeszkadzające, aczkolwiek były perforowane, więc podgląd jako tako był, ale była nieprzyjemna. Jednak zdecydowałem się na materiały tekstylne, takie właśnie miększe. Były próby z różnymi gatunkami tkanin, no i wyszły, że dobraliśmy jakiś tam odpowiedni przypadkowo. No, ale jest taki, że można grać, można dostrzegać wszystko i ale czyli widać wszystko, tak. Okay. Może tam troszkę ciemniej jest, ale widać, bo jest perforacja. Krzyśku, to tutaj rozmawiamy o koncertach, cały czas te koncerty się pojawiają w różnych miejscach na świecie, a co z koncertami w Polsce? Nawet oczekując tutaj pod radiem, odpisałem odnośnie jednego koncertu w Polsce do pewnej pani, którą pozdrawiam serdecznie. I przepraszam, że tak długo musiała pani czekać, bo 6 dni zazwyczaj staram się wcześniej, ale ostatnio natłok pracy. Więc będą koncerty, bo... Znaczy będą. No to kwestia na 100% gdzieś wystąpię, ale w tej chwili nie chcę określić gdzie, żeby, tak jak wspomniałem, nie robić rozumiem, tak. Pupy z buzi. Natomiast to wynikało z tego, że w ostatnim czasie skupialiście się raczej, że chciałeś się skupić na koncertach międzynarodowych i powiedzmy to Nie. To u mnie nie wygląda to tak, że ja chcę się skupić, bo jakiś target, jakieś coś tam, słupki, wykresy kołowe i tak dalej. Nie. Po prostu tam, gdzie ktoś mnie chciał usłyszeć, tam jechałem. Był właśnie mail, czy promotorzy piszą, dzwonią, czy chcesz tu i tu. Okej, jest możliwość, przyjdzie ktoś posłuchać, chce mnie usłyszeć, no to... Jasne.
Jedziemy. Będą koncerty, na razie nie mówimy o konkretach. To powiedz mi, na jakim etapie teraz jesteś, jeśli chodzi o kompozycję, jeśli chodzi o tworzenie muzyki? Siedzisz, tworzysz coś nowego. Co się dzieje u ciebie? No właśnie, tutaj jest takie coś, jeden z takich kwestii, które zazwyczaj lubię zrobić, także nie powiedzieć. Okej, pomidor. Trochę tak, nie, tutaj, ale to się łączy z tym samym, co chciałem wspomnieć wcześniej i wspomniałem wcześniej o robieniu tego z tego, że szanuję swoje słowo, nie chcę deklaracji, że tutaj tego i tego będzie coś, czego zazwyczaj ludzie ode mnie oczekują, pracujący w show biznesie tak zwanym, bo chcieliby, żebym to traktował show biznesowo. I przez to może się ciężko ze mną współpracuje, bo po prostu jestem przeciwnikiem trailerów, przedsprzedaży, płaceniem za autografy, płaceniem za meet and greedy i no jestem tak... Komercja cię irytuje. Tak, takich kwestii ludzkich, takiego, żeby, no nie wiem, no takiego, że ludzki odruch, żeby ktoś otrzymał ludzki odruch, to trzeba mu zapłacić, no to jest takie niesmaczne. Jeśli już ktoś kupił bilet, to jeszcze od niego ściągać za to, żeby się spotkać, pionę przybić, no to jestem przeciwnikiem, więc tutaj odnośnie płyty, no mógłbym zadeklarować coś, ale to było takie, żebym musiał się wtedy śpieszyć. Wiadomo, rozumiem. Nie chcesz tutaj, tak już parę razy użyć tego określenia, robić czegoś, wiadomo z czego. Natomiast, no, tak jak rozmawialiśmy kilka razy telefonicznie, ja do ciebie dzwonię i zawsze mówisz, że jesteś tutaj w studiu i siedzisz w studiu, więc domyślam się, że dużo czasu tam spędzasz. Właśnie często tam siedzę, bo nagrywam czy to ten projekt, czy inny projekt. Niektóry projekt jest nagrany, ale czeka na coś, bo coś wstrzymuje. Ale to jest wszystko w ramach Baciuszki, czy masz też jakieś inne poboczne... Mam też inne różne kwestie, bo tak naprawdę właśnie ciężko by było mi się ograniczyć tylko do jednego rodzaju muzyki. Też mam jakieś takie ciągoty w kierunku właśnie mniej melodyjnego, czegoś bardziej ekstremalnego. Więc też w tym kierunku powstał projekcik. Aczkolwiek na razie leży w szufladzie, dojrzewa jak gruszka. Ale też z muzyką akustyczną. Taki projekcik, który miałem mieć właśnie wczoraj próbę, ale że musiałem transportować drewno z lasu, to nie mogłem uczestniczyć. Bo to twoje hobby, tak? W drewnie, tak? Trochę, tak. Ostatnio mniej, ale staram się powrócić. Ale możesz powiedzieć, co robisz? Rzeźbisz? Nie. Robię konstrukcje drewniane bez gwoździ w starym stylu. Okej. Czyli na przykład co w starym stylu? To... Złącze ciesielskie poprzez nacięcie odpowiednie drewna, żeby samo się klinowało. Bez Czyli ława na przykład, tak? Raczej coś większego. Zadaszenia, ściany, stropy i wszystko bez gwoździ. Tak, żeby poprzez siły grawitacji zaciskało się, a nie... I skąd u ciebie wzięła się taka zajawka? Przypadkowo. A długo się tym zajmujesz? Jakoś 2016, może 15, może ciut wcześniej. To było jakoś tak jak w okresie, nie pamiętam, czy przed nagraniem liturgii, czy już po nagraniu w oczekiwaniu na upublicznienie jakby. Jakoś tak wyszło, że tam wchodził przepis z grudniem, to aż miał być przepis, tak straszono, że trzeba, jeśli ktoś chce kupić grunt w innej gminie, to musi się śpieszyć, bo później trzeba w tej gminie mieszkać ileś tam lat, zanim cokolwiek. Mi jakoś tak cały czas z tyłu głowy się chciało mieć grunt tak w dziczy, bez ludzi, bez niczego. No i tak jeździłem dzień w dzień w poszukiwaniu odpowiedniej miejscowej. Jak już znalazłem ją, zakupiłem za śmieszny pieniądz zresztą. No bo tak prawdę mówiąc, w takiej kwocie to gdzieś na przykład tutaj w stolicy to może metr kwadratowy można by kupić. No i jak zakupiłem ten grunt, stwierdziłem, że jakbym chciał tam coś postawić, to jedynie takie coś, co jakby mi się podwinęła łapa i by już tam
że ja tak powiem, łagodnie zmarł. I przestał tam do oglądać jeździć, żeby to po prostu jak sobie zgnije, niech sobie zgnije i tam rozłoży się i nie zostanie ślad po tym. Czyli eko takie podejście. Trochę eko, tak, bo tak naprawdę nie chcę śmiecić to znaczy śmieci, no tak naprawdę wszyscy śmiecą, to, że wyrzucą do śmietnika, to nie oznacza, że to znika. Tylko jak nie trzeba, to można i gdzieś można wyeliminować, to preferuję tak zrobić. To zanim tam ten dom powstał, to jeszcze mam jedno pytanie na koniec dotyczące Białegostoku, też mojego rodzinnego miasta. Czy w związku z tą muzyką, jaką grasz i tematyką i o czym jest Baciuszka, to miałeś jakieś nieprzyjemności w mieście? Spotkałeś się z tym? No bo jednak jest bardzo dużo wyznawców prawosławia w Białymstoku. Owszem, raz się spotkałem, ale to nie wiem, czy to było bezpośrednie. No raczej nie do końca bezpośrednie, bo to było poprzez to, że udzieliłem wywiadu do jednego pisma okolicznego i jakiś burmistrz, już tam nie chcę wskazywać, który, miał pretensje do tej pani reporterki, że przecież on tam ma wykupioną rubrykę jedną i to sprzeciwia się, żebym ja był w tym samym piśmie. Okay. To tak... Ale on do ciebie zadzwonił? Czy... Nie, to miał ta właśnie... pani miała... Tak, miała chyba nieprzyjemności, tak mi wspomniała, tam nie widziałem jej długo, ale jak właśnie spotkałem, to wspomniała, ale nie to, że miała z tym problem w moim kierunku, tylko po prostu w ramach ciekawostki. No, to jedna sytuacja. Myślę, że tak. Tego... Raczej inne sytuacje mi się nie przypominają, żeby był jakiś z tym problem. Ale to też kwestia taka, że mnóstwo osób chyba wciąż nie wie. Że ty to ty. Że ja to ja. Aczkolwiek trochę się zmieniło, jak był COVID. To złe słowo, nie powinien go mówić, bo tam pewnie zasięgi na YouTubie. Tak, to można wypikać. No to raczej ludzie rozpoznawali mnie jako ten, co przywiózł. Miał to i on gra taką muzykę, no to wtedy tak. Bo to było tak, że ty wróciłeś z trasy, tak? Tak, została przerwana trasa przez to, bo zostały tam... To był sam początek COVID-u, tak? Sam początek, tak, bo to my jechaliśmy wtedy przez Niemcy, zagraliśmy w Berlinie i w Berlinie już czułem, że mam kaszel. No tam właśnie kaszel, no ale patrzymy, że trzeba szybko... traktowaliśmy, że jeszcze będzie trasa dalej. No tam kaszel i poprawia się tam jakieś chwycić, czy co tam, czy tam syrop jakiś i trzeba grać. No. Póki można grać, trzeba grać, skoro tutaj zakupione bilety. Bo jeszcze nie było lockdownów na świecie, czy gdzieś... Nie, to po prostu gdzieś tam ktoś tam słyszał, że tam gdzieś coś jest. Ale to wszyscy traktowali, że to jest gdzieś tam, a nie tutaj. No tam kaszel, no to właśnie każdy mógł się przeziębić podczas trasy i to tak się traktowało. To było tak, że to jest gdzieś, a nie u nas. To był okres taki, że chyba u nas w Białym tylko jedna osoba to miała. Tak więc to my nie traktowaliśmy, że to coś tam jest. No ale później okazuje się, że następne koncerty odwołane, to myślę, się robi ciepło. I następnie plan, jak tu robić, bo tam właśnie część ekipy była z USA na trasie, więc trzeba by było bilety kupić, żeby na właśnie powrót. My musimy jakoś wrócić, dobra. Tu odpadły nam właśnie wtedy Kraków, Warszawa i Poznań. I to przez ten taki burzliwy okres kombinowaliśmy, jak to zrobić, żeby te koncerty się odbyły. Jakoś tam trzeba było tu wcisnąć, tam wcisnąć w tej przerwie lockdownowej. Jakoś, no i tam też to trochę trwało, ale zagraliśmy te właśnie koncerty, które tam były wtedy, zaklepane. Ale najśmieszniejsza sytuacja była, że tam jak już wracaliśmy z tego Berlina, to nagle wszyscy się okazali, ten chory, a patrzymy, że tam na przejściu
tam były jakieś właśnie kontrole. Na granicy już sprawdzali, tak? Tak, i tak, o kurczę, ten przeziębiony, może któryś to COVID zaraz zamknął nas wszystkich i całe szczęście wyszło tak, że przejechaliśmy bezpiecznie. I dowieźliście do Białegostoku. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Krzyśku, bardzo serdecznie dziękuję ci, że wpadłeś do studia. Dziękuję. Czekamy na nowe rzeczy, czekamy na koncerty. Krzysztof Drabikowski z zespołu Baciuszka był razem z nami. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego, powodzenia. Dziękuję również wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Nie ma lekko. Podcast Kamila Jasińskiego.